Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Ania, a dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taki oto sweterek. Jest on bardzo lekki, luźny, przewiewny, oddychający, ażurkowy, po prostu boski. Jeśli chodzi o włóczkę, użyłam włóczki Rosarios 4 Caravella. Jest to 100% wiskozy bambusowej, 100-gramowy motek ma 350 metrów i na mój sweterek użyłam 3 takie motki, czyli 300 gramów. Zaletą tej włóczki jest to, że ona lubi się rozciągać, więc jest idealna do wszelkiego rodzaju ażurowych wzorów tworzonych dużym szydełkiem i dzięki temu uzyskamy dokładnie to, co tutaj widzicie. Tak wygląda wzór w przybliżeniu. Jest to taka fajna siateczka, ona jest dosłownie dwustronna, więc w zasadzie z prawej i z lewej strony wygląda tak samo, więc ciężko nawet odróżnić panele, które są prawe, które są lewe. Wzór jednocześnie jest bardzo prosty, ponieważ wykonujemy dokładnie tak samo go z prawej, jak i z lewej strony, więc jeżeli jesteście osobami początkującymi, ja serdecznie Was zachęcam do spróbowania i stworzenia takiego prostego, ażurokowego swetra. Tak jak widzicie, on jest naprawdę bardzo milutki, dokładnie mogłabym go zgnieść w taką kuleczkę. Ten bambus jest naprawdę taki mięciutki, że aż chce się nosić takie sweterki, ale ja, tak jak zawsze Wam wspominam, nie musicie korzystać z włóczek, które ja pokazuję, możecie używać dowolnych, te, które macie, te, które lubicie, te, które macie sprawdzone, tylko po prostu zróbcie sobie wcześniej próbkę z Waszej włóczki, sprawdźcie, jak się zachowuje, jak się układa i czy Wam się podoba. Dobrze, jeśli chodzi o szydełko, koniecznie trzeba użyć większego szydełka, 4 mm, do wykonania wzoru głównego. Później Wam pokazuję dlaczego, jak wygląda wzór przed i po wypraniu, bo właśnie ten sweterek zupełnie inaczej wygląda, gdy przerabiamy go przed wypraniem, a tak wygląda po wypraniu. W dalszej części filmu będziecie mogli zobaczyć różnicę, jak to właśnie wygląda. Dlatego robimy większym szydełkiem, pierzemy i mamy duży, ładny sweter. Natomiast wykończenia, czyli takie ściągacze na rękawach i na dole oraz ta część tutaj, wykonuję mniejszym szydełkiem 3,5 mm. Oczywiście dostosujcie szydełko do Waszej włóczki, ale pamiętajcie, żeby to było szydełko większe niż zalecane. Na przykład u mnie tutaj zalecane, akurat nie ma szydełka, są druty, ale było 2,5 do 3, czyli wzięłam nawet o rozmiar większe 4. Czyli Wy też weźcie szydełko o rozmiar większy do proponowanej włóczki. Ok, jeśli chodzi o konstrukcję, to konstrukcja swetra jest bardzo prosta, ponieważ robimy dwa takie same panele. Panele robimy od góry, robimy od razu z tą częścią tutaj na rękaw, zarówno jedną, jak i drugą, później pomijamy rękawy, gdy uzyskamy odpowiednią wysokość i pracujemy już tylko na tej części. Takie rzeczy jak ściągacz oczywiście robię na samym końcu, pokazuję jak zrobić zarówno ten dolny, jak i górny. Natomiast dodatkową zaletą tego sweterka jest zszywanie na ramionach, ponieważ ja postanowiłam zrobić sobie takie szycie łańcuszkowe i tak naprawdę nie wiedziałam, jaki uzyskam efekt, ale efekt bardzo mi się spodobał, ponieważ przy zrobieniu takiego łańcuszka jak u mnie mam takie delikatne zwężenie, takie falowanie na górze. Ten sweterek troszeczkę inaczej się układa, jak leży na mnie, niż jak na manekinie, niż jak na płasko. On tak delikatnie tutaj powoduje takie marszczenie, co mi się bardzo spodobało. Natomiast na samym końcu filmu podaję przykład, jak można zrobić takie większe zwężenia, nie wiem jak to nazwać, które spowodują, że będziecie mieć takie właśnie taki sposób układający się rękaw. To dopiero na samym końcu, ponieważ ja tak nie zrobiłam, a dopiero później wpadłam na ten pomysł. Natomiast jeżeli robicie wersję taką jak moja, no to oczywiście będzie na filmiku. To nie musi być takie łączenie. Możecie sobie połączyć zwykłe, zszyć po prostu te ramiona normalnie. Mi natomiast się bardzo spodobało w taki sposób zszywanie, pomimo że cały wzorek jest ażurkowy. Dodatkowe tutaj takie łańcuszki powodują, jakby był taki popruty, tak jak teraz w tych sklepach czasami widzimy takie właśnie sprute swetry. No i oczywiście jeśli chodzi jeszcze o dekolt, to ja wykańczam go sobie tylko delikatnie dookoła jeszcze oczkami ścisłymi.
Przez to, że nadbudujemy później tą część tutaj, dekolt nie ma żadnego podkroju, ale tak jak widzicie, on już układa się właśnie w taką łezkę, dlatego, że był później nadbudowana ta część i też dlatego, że włóczka się ładnie układa, jest bambusowa, więc ona siłą rzeczy ciągnie się troszeczkę tak w dół, więc nie ma potrzeby robienia większego podkroju. Dlatego uważam, że sweterek jest właśnie prosty do zrobienia, zarówno dla osoby początkowej, no jak i dla oczywiście zaawansowanej. Mam nadzieję, że podoba Wam się taka wersja sweterka. Jest naprawdę bardzo fajny, luźny, przewiewny, no idealny wręcz nawet kolor nad morze. Aż jak na niego patrzę, to po prostu nic, tylko się pakować i wyjeżdżać. Piękny naprawdę, wydaje mi się, że powinien Wam się spodobać. Ok, słuchajcie, jeśli Wam się oczywiście podoba, bardzo proszę o łapki w górę, subskrypcje i komentarze. Będzie mi bardzo miło, uwielbiam odpisywać na Wasze komentarze, bardzo mi się podobają, bardzo fajne rzeczy piszecie, także bardzo Wam dziękuję. Oczywiście dziękuję osobom, które wspierają kanał i które oczywiście zawsze wystawiają komentarz. Naprawdę, już pamiętam czasami imiona, kto pisze, pamiętam historię, więc bardzo lubię odpisywać na te komentarze. Także serdecznie Wam dziękuję, no i oczywiście zapraszam na ciąg dalszy. Żeby zrobić sobie taką bluzeczkę, musimy wykonać dwa identyczne panele. Panel przedni i panel tylny jest dokładnie taki sam. Bluzeczkę robię od góry, czyli od razu musicie zdecydować, jaka będzie tutaj szerokość całkowita tej bluzeczki, łącznie z jednym rękawem, panelem środkowym i drugim rękawem. Ja robię tą bluzeczkę w całości, ponieważ nie lubię łączenia na rękawach. Jeśli Wam to sprawia problem ze zrobieniem i odmierzeniem sobie odpowiedniej szerokości, to oczywiście możecie później doczepić sobie osobny panel i zrobić sobie osobno rękaw. Natomiast ja pokazuję Wam moją technikę. Lubię, kiedy jest jak najmniej zszywania. Jeśli chodzi o konstrukcję, tak jak już powiedziałam, konstrukcja jest bardzo prosta, w kształcie litery T. Zaczynamy sobie od góry, później zrobimy sobie odpowiednią szerokość jednego rękawa. Gdy już skończycie robić tą część, robimy już tylko środkową, pomijając część na rękawy. Mój panel ten obecnie jest wyprany, po to, żeby Wam pokazać na przykład, jak zachowuje się właśnie moja włóczka przed i po wypraniu. To jest panel już gotowy, który będę używała do zszywania. Natomiast tutaj mam przygotowaną tą górną część razem z rękawami i od razu widać, że ona jest niewyprana, ponieważ nie ma tak wyrazistego wzoru i też jest zdecydowanie krótsza. Jeśli chodzi o tą włóczkę, to jest to włóczka bambusowa, więc ona ma prawo się rozszerzać, więc niezależnie od tego, z jakiej włóczki robicie, pamiętajcie, żeby zrobić próbkę, zmierzyć ją przed wypraniem, zmierzyć ją po wypraniu, po to, abyście wiedzieli, ile nabrać oczek, żeby docelowa szerokość Waszej bluzeczki wraz z rękawami nie okazała się zbyt krótka, a potem na przykład zbyt długa po wypraniu. Ja tak zrobiłam. Aczkolwiek ja nie robię długiego rękawu, tylko taki krótszy czy czwarty, więc nawet jeżeli ten rękaw jeszcze mi się wydłuży, nie ma to jakiegoś większego znaczenia. Ale zobaczcie, chcę Wam tutaj pokazać, że obecnie rękaw po wypraniu wygląda w taki sposób, więc on tak naprawdę nie rozszerza się tutaj, tylko bardziej tutaj. I zobaczcie, jak ja sobie przyłożę tą część, która oczywiście ma dokładnie tyle samo oczek na górze, jeden panel jak i drugi, to zobaczcie, jaką mam różnicę. Aż taką, dokładnie, aż taką mam różnicę po wypraniu i po rozszerzeniu się wzoru. Jakąkolwiek włóczką będziecie robić, pamiętajcie, że robimy dużym szydełkiem, 4 mm, więc po prostu ten wzór ma prawo się, nawet jeżeli Wasza włóczka się nie rozciąga, ma prawo się ułożyć i może się okazać, że to będzie znacznie więcej niż planowaliście. Dlatego uczulam, żebyście pamiętali, że niektóre włóczki się rozciągają, niektóre rozciąganie jest dobre, tak jak tutaj w tym przypadku, bo wtedy oszczędzamy na włóczce, mamy piękny ażurowy wzór i robótka jest lekka i przyjemna. Tak jak wspominałam, zrobimy sobie próbkę. Próbkę trzeba wyprać, sprawdzić, jak się rozszerzyła i wtedy dopiero zadecydować o liczbie oczek, jaką potrzebujecie nabrać. Cały wzór jest bardzo prosty, wymaga jedynie skupienia, żeby się nie pomylić, natomiast wzór jest naprawdę bardzo prosty. Panel również jest bardzo prosty, więc myślę, że dla osób początkowych będzie też idealnym sposobem na zrobienie Waszej pierwszej robótki. Jeśli jeszcze chodzi tutaj o dekolt, ja robię go na razie na prosto, ponieważ moja włóczka jest bambusowa i ona się właśnie
bardzo fajnie układa, więc nie ma potrzeby robienia wielkiego ściągacza na dekolt. Ona ładnie będzie przylegać. Ponadto zrobię jeszcze inne łączenie na rękawach, więc to spowoduje, że ten dekolt nie będzie aż taki prosty przy szyi, będzie na pewno zaokrąglony. Włóczki bambusowe lubią ładnie się układać. Dobrze, słuchajcie, to jest pierwszy panel. Drugi panel zaczęłam robić i w zasadzie jestem w miejscu, w którym będę wydzielała już tylko część środkową. Tak wygląda ten panel razem z rękawem, czyli tu mam rękaw, tu mam mniej więcej środek i rękaw. Oczywiście ja już sobie zdecydowałam, ile oczek na poszczególną część, natomiast pokazuję Wam po prostu, jak ta część wygląda. Zaczniemy sobie od nabrania nieparzystej liczby oczek. Jest to bardzo ważne. Nieparzysta liczba oczek jest potrzebna, żeby zrobić sobie tą bluzeczkę. I zaczynamy od góry, czyli my tak naprawdę robimy bluzeczkę od góry do dołu. I już Wam pokazuję na próbce. Dobrze, biorę sobie moje szydełko 4 mm, moją włóczkę, dokładnie tą samą. Mam nadzieję, że będzie widać, ale wzór jest naprawdę bardzo prosty, więc myślę, że damy radę. Robię pętelkę podstawową i nabiorę sobie na przykład 11 oczek łańcuszka jako liczbę nieparzystą. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mam 11, z tym, że to 11 potrzebuję do wzoru, więc robię jeszcze jedno 12 jako oczko brzegowe, które nie jest wliczane do wzoru. Po prostu zaczynam dopiero pracować od drugiego oczka. Odwracamy sobie łańcuszek i będziemy teraz pracować na tylnej pętelce łańcuszka. To jest przód łańcuszka, kiedy widzicie takie ładne oczka, a gdy odwrócicie łańcuszek, z tyłu w środku zobaczycie taką pętelkę. Robię narzut, wbijam się właśnie w drugie oczko, czyli patrzę sobie, gdzie było pierwsze, pomijam, tu było drugie, odwracam i szukam tej pętelki od drugiego oczka. Niestety mi się troszeczkę ta pętelka zaciągnęła, ale sobie zaraz ją wyciągnę. Oj, chyba jednak potrzebuję sobie ją czymś podważyć. Niestety to przedostatnie oczko troszeczkę mi się zaciągnęło. O, to jest moja pętelka. Tutaj. Delikatnie sobie wyciągnę. I teraz w każdym oczku robię półsłupek nawijany. Cały ten wzór będzie składał się z półsłupków nawijanych. I robię 2 i znowu narzut. Wbijam się w tą pętelkę. Przekładam, pobieram włóczkę i przez 3. Pamiętajcie, że robimy dużym szydełkiem, więc te oczka będą luźne, nie będą takie ściśnięte, po to, żeby uzyskać ten efekt końcowy, który widzieliście na moim sweterku. I tak, robię sobie te moje oczka do końca. Tutaj dosłownie zostało mi jeszcze jedno oczko do zrobienia. Mam przerobiony pierwszy rząd. Pierwszy rząd jest zupełnie inny od pozostałych. Jest to rząd początkowy, więc musimy sobie przygotować taką bazę do wzoru. Mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 naszych półsłupków. I teraz od tego momentu zaczynamy robić wzór. Oczko do góry, zawsze za każdym razem. Odwracam robótkę i znów również będę wykonywała półsłupki nawijane, ale na zamianę. Raz będę wbijała się w pętelkę tylną tego oczka. Oczko jest wtedy, kiedy popatrzycie na nie z góry i ono ma przednią pętelkę, tylną pętelkę, ale uwaga, bo pod oczkiem jest jeszcze taka pętelka dodatkowa i nam w ogóle nie będzie potrzebna. Będziemy korzystać tylko z pętelki łańcuszka przedniej, tylnej i przedniej. I w taki sposób właśnie będzie wyglądał wzór. Raz będziemy wbijać się w pętelkę tylną, raz będziemy się wbijać w pętelkę przednią i znowu w tylną i w przednią. I już Wam pokazuję, jak to wygląda. Czyli robimy sobie narzut, wbijam się od góry, pobieram tą pętelkę i przerabiam półsłupek nawijany. Dobrze, mam zrobiony pierwszy półsłupek w tylnym oczku, tylnej pętelki. Teraz robię narzut i wykonam półsłupek, zahaczając o przednią pętelkę. Czyli tak, patrzę z góry, gdzie jest oczko, od dołu bijam się, pobieram tą pętelkę, przekładam włóczkę, pobieram i robię półsłupek nawijany. Różnica jest taka, że gdy pobieracie tylną pętelkę, musicie się wbić w oczko jak gdyby od góry, tutaj, przełożyć włóczkę,
pobrać włóczkę i przełożyć przez 3. Natomiast gdy pobieracie z przodu, musicie niestety od dołu się wbić, pobrać tutaj i przerobić półsłupek nawijany. Jest to bardzo prosty wzór, natomiast wymaga skupienia i patrzenia, w którą pętelkę teraz powinniście się wbić, ponieważ gdy pomylicie kolejność, uwierzcie mi, będzie to bardzo widoczne we wzorze. Ja już jedną robótkę prułam, nieświadoma, że się gdzieś pomyliłam. I wtedy to po prostu wygląda, no tak, dla osób, którym nie przeszkadza, a nie przeszkadza, ale ja jestem niestety zbyt dokładna i mi przeszkadza każdy błąd. Może to źle. Zobaczcie, raz robię z przodu, raz robię z tyłu. I teraz nabieraliśmy nieparzystą liczbę oczek po to, żeby zakończenie było cały czas takie same. Czyli tu zaczynaliśmy od tylnej pętelki i drugim naszym oczkiem była przednia pętelka. Więc przed ostatnim oczkiem będzie oczywiście znowu przednia pętelka i ostatnim oczkiem powinna być tylna pętelka. Ale wyjątkowo w ostatnim oczku robimy całe oczko, żeby to połączenie było stabilniejsze. Nie wybieram tylnej, ponieważ mogą się brzegi wtedy wyciągać. Więc pamiętajcie, że zawsze robimy tak samo. Zawsze zaczynamy nawet tak samo, niezależnie czy jesteśmy na prawej czy na lewej stronie, zaczynamy od półsłupka nawijanego w tylną pętelkę, więc powinniśmy skończyć tak, żeby był w tylną, ale robimy w całą. I znowu, zobaczcie, odwracam robótkę, znowu zaczynam tak samo, czyli półsłupek nawijany w tylną pętelkę. Tylną, drugi półsłupek nawijany w przednią, kolejny półsłupek w tylną, teraz w przednią, czyli zobaczcie, bardzo proste, ale trzeba po prostu się skupić i uważać, gdzie wbiliśmy się. Ja Wam za chwilkę pokażę, że to tak naprawdę widać, w którym pętelka się wbiliście i gdzie jest błąd, zwłaszcza przy takim dużym szydełku, to od razu zauważycie. Zobaczcie, tylna i dwa ostatnie oczka, znowu pierwsza pętelka tutaj jest z tej strony i ostatnia pętelka, cała pętelka. Ja już nie znaczę brzegów, natomiast oczywiście ja Wam doradzam znaczyć każde początkowe oczko, każde końcowe, ponieważ łatwo się pogubić, pomylić wzór i wtedy nam krzywo wszystko wyjdzie. I znowu półsłupek w tylną pętelkę i tu właśnie od razu znaczymy sobie to pierwsze oczko, które nam tutaj powstało od góry, to jest bardzo ważne. I znowu w kolejnym oczku półsłupek wbijany w przednią. Trzeba wpaść w taki rytm. Przednia, tylna. Da się. Choć tak jak powiedziałam Wam, jestem po pierwszym próciu, bo gdzieś się pomyliłam i nie zauważyłam. A można się tak pomylić, że pomimo, że dobrze nam wyjdzie na końcu, no mamy na przykład 2 błędy. I to widać. I zobaczcie. I znowu powinno mi zostać pętelka z przodu. I ostatnia tutaj pętelka, cała pętelka z boku. No i jest. Na tym polega tworzenie tego wzoru. On tak naprawdę jest bardzo zbity, jeśli robicie go zbyt ciasno i przed wypraniem zupełnie inaczej wygląda niż po wypraniu. Po wypraniu właśnie będzie to samo, co tutaj Wam pokazuję, takie ładne wzorek ażurkowy. Im większego szydełka użyjecie, tym większe będą te dziurki, im mniejszego, tym na pewno efekt będzie bardziej taki ściśnięty. Tak, robimy wzór cały czas tak samo. I teraz warto by tą próbkę, którą zrobicie, zrobić większą, szerszą, dłuższą, wyprać, sprawdzić przed wypraniem, ile zajmowała centymetrów i sprawdzić po wypraniu, ile zajmuje i wziąć pod uwagę tą różnicę, co ile centymetrów się rozszerza. Zwłaszcza jeśli planujecie dokładny sweter z długim rękawem, to wtedy jest to bardzo ważne, żeby Wam nie wyszedł za duży rękaw. Jeśli Wam nie zależy, czy będzie to przed łokciem, czy po łokciu, w zależności jak się rozszerzy, to aż tak nie musicie tego pilnować. W taki sposób to wykonujemy i zaczynamy właśnie od stworzenia tego panelu T, łącznie właśnie z rękawami tutaj. Czyli ja mam to, co Wam pokazywałam wcześniej, tą część mam już przerobioną. Pamiętajcie, żeby sobie zrobić prawie już taką szerokość docelową Waszego rękawa, w zależności też od tego, jak się będzie rozciągał rękaw, ale u mnie akurat po wypraniu nie rozciągnął się
na szerokość, tylko bardziej rozciągnął się na długość. To wszystko zależy oczywiście od włóczki, której używacie. Dobrze, po zrobieniu tej części, czyli po zrobieniu tej części z rękawem, trzeba zająć się już zrobieniem sobie tylko części środkowej, czyli panelu, tak naprawdę tego w środku, pomijając ten rękaw. I ja właśnie jestem już na takim etapie, że uzyskałam dokładnie tyle samo rzędów, co w pierwszym panelu. Jeśli chodzi o te rzędy, to rzeczywiście ciężko je liczyć, ale moim wyznacznikiem tutaj do liczenia były te półsłupki w każdym kolejnym rzędzie, czyli raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7. W taki sposób liczyłam sobie, ile tych rzędów zrobiłam, żeby dokładnie mieć tak samo. Wzór na tym etapie może ciężko rozróżnić, ile jest rzędów, ale da się to zrobić. Dobrze, słuchajcie, przede wszystkim, jeżeli zrobiliście sobie już docelową wysokość, szerokość waszego rękawa, w tym wypadku szerokość, niezależnie na którym rzędzie kończycie, ważne tylko, żeby zapamiętać i zrobić w dwóch rzędach tak samo. U mnie akurat tu był sznurek początkowy, tu jest również w tym samym miejscu sznurek końcowy, ale tak jak powiedziałam, nie ma to znaczenia, możecie zacząć zupełnie na przykład z tej strony. Ważne tylko, żeby stworzyć kontynuację wzoru, więc odcinam sobie już ten sznurek. I ostatnie oczko tutaj, oczywiście robię oczko ścisłe. Natomiast teraz odwracam sobie robótkę, ponieważ będę pracowała na tej stronie, ale odliczam oczka, które są przeznaczone na rękaw. Jak to zrobić? Oczywiście, mając już całą długość tutaj waszą i wiedząc mniej więcej, jak to się będzie rozszerzać, ale musicie ustalić, ile chcecie mieć tutaj centymetrów. Niestety, tak jak wam powiedziałam wcześniej, nie jestem w stanie wam powiedzieć, jak wasza włóczka się rozciąga. Natomiast ja założyłam, że zostawiam około 50 cm. Obecnie po rozszerzeniu mam troszeczkę więcej, ale będzie to luźniejszy sweter, więc nie mam się co przejmować. Natomiast jeśli chodzi o rozłożenie oczek, powiedzmy, że to jest ta bluzeczka, którą sobie robimy w taki sposób. Trochę krzywo, ale nie o to chodzi. I zaczynamy oczywiście od góry. Ja tutaj nabierałam 171 oczek. I po wypraniu i po skalkulowaniu, ile tutaj zostawić, tak naprawdę podzieliłam sobie tak panel, że tu zostawiłam sobie 40 oczek z tej strony. Sprawdzam, czy dobrze, ale tak. Z tej strony 40, no a w środku zostało mi 91, czyli całość moja ogólna to była ta liczba tutaj. W środku zostawiamy znowu nieparzystą liczbę oczek, natomiast po bokach zostawiamy parzystą, ponieważ kontynuujemy wzór, więc dalej potrzebujemy nieparzystą liczbę oczek. I to wszystko zależy od was, ile sobie zostawicie, jaką chcecie mieć rękaw i jaki chcecie mieć szerokość sweterka. Tak jak mówię, jest to fajna, lekka bluzeczka, więc nawet jeżeli jest szeroka, długa, to będzie taka fajna, oversize'owa. Dobra, wydzielam sobie rękawy i zaraz wam powiem, jak zacząć tułów. Dobrze, wyznaczyłam sobie oczka, czyli tak, 40 miałam na rękaw, 91 w środku i 40 na rękaw. I zaczynamy od tego momentu, w którym oczywiście, na którym rzędzie jesteście, bo tak jak wam pokazywałam wcześniej, jeżeli kończycie tutaj, to odwracamy robótkę, pomijamy teraz tą część z rękawami i zaczynamy pracować od tej strony. Czyli ważne jest, żebyście się nie pomylili i nie zaczęli na przykład, bo też tak można pracować na przykład od tej strony, tak? Trzeba przede wszystkim popatrzeć, gdzie macie końcowy sznurek, tak? Tutaj. Odwrócić robótkę i pracować jak gdyby dalej. No i właśnie, ja teraz jestem w tym miejscu, gdzie mam tutaj 40 oczek, wbijam się za przed znacznikiem, ponieważ znacznik mi wyznacza oczka na rękaw i tutaj doczepię sobie włóczkę. Czyli tak naprawdę robię sobie pętelkę podstawową, przekładam pętelkę pod tym oczkiem, który jest jeszcze do wzoru i robię oczko ścisłe. I tutaj tym razem jeszcze raz w tym samym oczku wykonam półsłupek. Wykonam na razie tutaj pierwszy ten półsłupek w całym oczku, żeby było takie stabilniejsze połączenie. Natomiast oczywiście dalej kontynuuję mój wzór, czyli zaczynałam jak gdyby od całego, ale tak jakby był w tylny, więc no właśnie tutaj pomyłka, więc kolejny, który muszę zrobić, to jest oczywiście przedni, tak? Czyli jak gdybyśmy zaczynali zawsze od tylnego, przedni, tylny. Jeszcze właśnie ważna rzecz, jeżeli pracujecie z
włóczkami, które mają wystające nitki. Też bardzo ważne, żebyście sobie tych nitek nie zahaczali i jednak robili tak, jak idzie włóczka, bez wyciągniętych nitek, ponieważ przy praniu i przy układaniu się wzoru po wypraniu będzie to widać. Po prostu te nitki źle wzięte, one się nie są w stanie tak ładnie rozszerzyć i ułożyć we wzorze. One zaciągają za bardzo robótkę, więc też zwracajcie uwagę na to, żeby jednak cierpliwie patrzeć, czy gdzieś nie zahaczyła się jakaś nitka. Ja pomimo, że mam nitkę bambusową, to ona też nie jest taka dokładnie zbita. Ma właśnie te nitki się czasami mi plączą, więc to też nie jest tak, że jest całkowicie tutaj skręcona. Ok, zobaczcie, teraz już tylko pracuję na panelu środkowym i muszę wykonać ten sam wzór tutaj do momentu, gdzie mam zaznaczony znacznik i zaraz Wam pokażę to przejście. Dobrze, jestem już prawie na końcu, czyli doszłam sobie do mojego drugiego znacznika. Tu jest pierwszy, drugi, czyli 2 oczka przed znacznikiem, ponieważ znacznik wyznaczam już rękawa, czyli jeśli mam wszystko prawidłowo, to przedostatnie oczko jest z przodu, a mam prawidłowo, a ostatnie oczko tutaj jest jak gdyby z tyłu, ale przerabiane całe. No i co? I teraz oczywiście robimy tylko tą krótszą część, panel, czyli dokładnie to samo, co robiliśmy wcześniej, tylko pomijamy rękawy. I teraz zaczynam już od półsłupka wbijanego w tylną pętelkę i drugi w przednią pętelkę. Słuchajcie, taki prosty panel, tak naprawdę nie ma co więcej pokazywać. Robimy oczywiście na taką długość, jaką chcecie. Muszę przerobić sobie tak samo ten drugi panel. Natomiast jeszcze Wam powiem tak, jeżeli bardzo często się mylicie, ale nie chcecie pluć całego rzędu, bo nie wiecie, gdzie pomyliliście się, to zobaczcie, że w każdym tym wzorze, w każdym tym rzędzie widać, jak gdyby słupek z przodu i taki słupek z tyłu i ten słupek z tyłu ma taką pętelkę. I znowu słupek z przodu i słupek z tyłu i ten ma taką pętelkę. Jeśli nie chcecie pluć całego rzędu, to po prostu przejdźcie po kolei i sprawdźcie, czy macie słupek z przodu, pętelkę, z przodu, pętelkę. Mówię o tym. Ja na przykład jak się myliłam, dochodziłam bardzo często do miejsca, gdzie miałam 2 słupki zrobione tutaj, jak gdyby o przednią pętelkę i po prostu one były obok siebie. Albo na odwrót zrobiłam 2 słupki z tyłu, więc miałam 2 tutaj takie linie. Uwierzcie mi, trochę się namęczyłam i też czasami prułam, ale wzór bardzo mi się podoba, dlatego nie poddałam się i robiłam dalej. A tak jak Wam powiedziałam wcześniej, lepiej poprawić niż później widzieć jakieś niedociągnięcia, więc jeżeli widzicie, że coś jest nie tak i Wam to przeszkadza, to spróbujcie ten jeden rząd i poprawcie. Dobra, słuchajcie, ja buduję sobie już drugi panel. Jeszcze taka rzecz, ja go zrobię już do końca. Oczywiście ostatni rząd musi być dokładnie, musi mieć to tyle samo rzędów, co ten pierwszy panel, więc znowu muszę sobie policzyć od góry te moje półsłupki, ile mam. Zakończenie w dowolnym miejscu, w którym chcecie, czy na tej stronie. Jest to tak naprawdę dwustronny wzór, więc nie ma znaczenia, ale oczywiście musi być tak samo zrobiony, więc jeżeli na przykład skończyliście, ja właśnie wszystkie niteczki mam, widzę po jednej stronie, zarówno jeden początek, drugi, jak i tutaj tą końcówkę, więc muszę zrobić dokładnie tyle samo rzędów i ja też muszę wyprać ten panel, ponieważ pierwszy wyprałam, no to nie zszyję swetra na jednym wypranym, a na drugim nie. Natomiast jeśli chodzi o pytanie, czy wyprać panele zanim zszyjecie, powiem Wam, że miałam takie obawy, że bałam się, że jak zszyję panel niewyprany, to czy na przykład nie rozszerzy mi się tylko w miejscach, gdzie nie mam szwu, bo szwy na przykład będą bardzo ciasno zrobione i na przykład te szwy nie ulegną zmianie, ale w środku powstanie taka bańka, taka bomba, że po prostu on się rozszerzy. Dlatego nie umiem Wam powiedzieć. Po prostu wolałam wyprać i zszyć po wypraniu, wtedy wiem, że już się nic nie zmieni. Natomiast jeżeli zszywacie niewyprany, no to na własną odpowiedzialność, że tak powiem. Aczkolwiek podejrzewam, że jeżeli zbyt ciasno zszyjecie, to może się tak zdarzyć. Nie wiem, ale sprawdźcie sami. Najlepiej oczywiście wyprać i dopiero na wypranym zszywać. Tym bardziej, że ja będę jeszcze inaczej zszywała ramiona, więc już wolę mieć ten panel taki całkowicie rozszerzony. Ok, kończę drugi panel i pokazuję, co dalej.
Ok, moje dwa panele są już skończone. Oczywiście oba są wyprane, ponieważ tak jak Wam wspominałam na początku, jeśli bierzecie przed zszyciem, to muszą być oba wyprane. Natomiast w dalszej części zajmiemy się zszyciem tutaj na ramionach. Tak jak Wam wcześniej wspominałam, ja wybrałam sobie trochę takie inne zszywanie. Na takiej zasadzie, że mam tutaj takie właśnie luźne, można powiedzieć sznurówki, takie coś w stylu właśnie połączenia luźnego, a gdzie mam tutaj oczka łańcuszka. To jest moje łączenie. Wy oczywiście, jeśli nie lubicie czegoś takiego, możecie sobie zszyć zwyczajnie, po prostu oczkami ścisłymi, mamy ładną, równą krawędź, więc można zszyć. Ale zanim zszyjemy, trzeba oczywiście wyznaczyć sobie w środku dekolt. Ja doradzam wyznaczyć sobie trochę szeroki ten dekolt, ponieważ on nie ma podkroju, więc jeśli zrobicie zbyt wąsko, może Wam po prostu źle leżeć. Mam na myśli, nawet ja mam tutaj około 32 cm i taki dekolt jeszcze można na końcu sobie obrębić dookoła. Ja jeszcze zadecyduję, czy będzie wymagał obrębienia. Jeśli tak, to Wam oczywiście pokażę. Natomiast teraz znacie liczbę oczek, która była na górze, ponieważ zaczynaliśmy tutaj od tej części. Mamy też tutaj ładne słupki, więc trzeba dokładnie tyle samo słupków wyznaczyć z każdej strony. Czyli tak, ja miałam 171 półsłupków, więc postanowiłam, że 60 słupków zostawiam sobie na rękaw, 51 mam w środku i znowu 60 mam tutaj. To wszystko oczywiście zależy od tego, ile chcecie zostawić w środku. Trzeba mniej więcej sobie popatrzeć, gdzie jest środek, ile zajmuje centymetrów i mniej więcej policzyć tak te półsłupki, żeby tutaj w środku było tyle, ile chcecie, a później wyrównać, mieć tyle samo z jednej strony, jak i z drugiej na rękawie. Jest to po prostu kwestia taka, że musicie sobie spiąć na środku, popatrzeć jak leży, przyłożyć, jeśli pasuje, to odpowiednio odliczyć z jednej, jak i z drugiej strony taką samą liczbę oczek. Oczywiście mam na myśli tutaj te oczka, te słupki, które tutaj widzicie. Ja sobie je po prostu liczyłam, dochodziłam do 60, wpinałam sobie znacznik. Oczywiście robiłam tak z każdej strony, żebym wiedziała, żeby było równo. Natomiast to oczywiście jest kwestia indywidualna, bo jeżeli macie dłuższy rękawach, to tych oczek na pewno będzie z tej strony więcej. Ważne, żeby dekolt znalazł się na środku, dlatego liczymy dokładnie z każdej strony oczka, żeby równo podzielić. Zszywam sobie na prawej stronie. Tak naprawdę to są bardzo podobne do siebie wzory dwustronne, więc ciężko odróżnić, która strona jest prawa, która lewa. Po prostu na przeciwległe kładę sobie z jednej strony, tu gdzie miałam zakończenie, jest na przykład tam panel z tej strony, natomiast to zakończenie na drugim panelu jest wtedy z drugiej strony. Sami zauważycie, że ciężko znaleźć prawą czy lewą stronę i się na jakąkolwiek zdecydować, dlatego po prostu trzeba przełożyć panele tak, żeby zakończenie było odwrotne. Czyli zobaczcie, jak układam sobie rękaw w tej stronę, to zawsze z jednej strony będę miała zakończenie, a z tej drugiej nie. I wtedy mam pewność, że dobrałam sobie odpowiednio parę. I teraz zajmiemy się zszyciem tutaj tej części. Moja jedna część jest jeszcze niestety trochę mokra, dlatego ona może troszeczkę inaczej wyglądać. Jeszcze nie zdążyła przeschnąć, ale za chwilkę pewnie już wyschnie. I teraz tak, zajmiemy się zszyciem. Zaczynam od tej części. Wybieram sobie pierwsze oczko, które tutaj widzę i pokażę Wam mój sposób łączenia. Natomiast Wy oczywiście możecie, używając tych oczek, które tutaj są, już przybliżam się, mamy ładny łańcuszek, więc tak, mam szydełko, więc wybierając te oczka zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, można po prostu przerabiać oczkami ścisłymi. Takie zszywanie już nieraz u mnie było na kanale, więc mam nadzieję, że nie muszę pokazywać. Natomiast ja pokażę Wam, jak będę zszywała teraz tą część. Oczywiście mój panel leży na prawej stronie, szycie wykonam na prawej stronie. Czyli tak, na tej części, którą mam tutaj bliżej, wybieram sobie pierwsze oczko z krawędzi, która tutaj była. Można nawet troszeczkę bliżej zacząć, żeby ono było równe, bo to oczko może wyjść troszeczkę dalej, tu jest półsłupek, więc to takie najbliższe oczko, które liczyliście do wzoru, wybieramy sobie i zahaczamy. Robimy pętelkę podstawową i teraz w to miejsce przekładam pętelkę i robię oczywiście oczko łańcuszka.
To oczko liczę już jako pierwsze, natomiast zawsze robię 3 takie oczka łańcuszka. Jeżeli chcecie mieć tutaj na rękawie dosyć szeroki ten łańcuszek, który tutaj jest, można zrobić więcej oczek. Ja korzystałam z 3 oczek. To jest połączenie, które mi odpowiada, ale jeżeli chcecie szersze, można 5, można 6, w zależności od tego, jaki szeroki chcecie jeszcze mieć rękaw. Ok, więc tak jak powiedziałam, robię 3, czyli to było pierwsze, drugie, trzecie. Teraz przybliżam sobie drugą krawędź, szukam sobie pierwszego oczka z tej krawędzi, czyli z tej krawędzi, gdzie jest sznureczek. O, tu mam pierwszą pętelkę, wbijam się i teraz tak, trzeba oczywiście cały czas patrzeć, żeby te oczka łańcuszka nie były zbyt długie, wielkie, więc staramy się to robić w miarę blisko siebie. I tu sobie przełożę włóczkę z tej strony, czyli jeszcze raz, w taki sposób. Zmniejszone oczko jest tutaj na szydełku i tutaj zahaczam o pierwsze oczko i robię oczko ścisłe, tak? Następnie w kolejnym oczku, które tutaj jest, czyli to jest zajęte, to jest wolne, również wykonuję oczko ścisłe, czyli przekładam. Teraz robię 3 oczka łańcuszka. Raz, 2, 3. Wy robicie tyle, ile chcecie. Szukam kolejnego oczka z tej strony, ponieważ tutaj mam troszeczkę wielkie to oczko, więc zacznę jeszcze raz w tej części, żeby nie było wielkiej tutaj różnicy. Chociaż nie, dobrze, tu jest następne oczko, czyli biorę następne wolne oczko. To jest tutaj moje oczko, moja pętelka i robię oczko ścisłe. Zrobione. W następnym znowu robię oczko ścisłe. Wiem, że słabo widać, ale mam nadzieję, że tego, co mówię, będzie jasne. Czyli zahaczyłam w jedno oczko ścisłe wolne i następne znowu robiłam oczko ścisłe. Teraz znowu 3 oczka łańcuszka, 2, 3 i znowu staram się, żeby te oczka nie były zbyt wielkie, żeby były w miarę takie same. Szukam z tej strony, czyli tak to będzie wyglądać. Z tej strony wolnego oczka. Zobaczcie, to oczko jest zajęte, bo jak sobie tutaj pociągniecie, to widać, że ta pętelka idzie do tego oczka. Więc biorę następne wolne i znowu bliziutko i przekładam i robię oczko ścisłe. I za każdym razem zaczepiam o następne oczko i w następnym znowu robię oczko ścisłe. Czyli tak naprawdę wzór polega na tym, że robimy 3 oczka łańcuszka, zaczepiamy o panel jednym oczkiem ścisłym i jeszcze raz robimy drugie oczko ścisłe w następnym oczku łańcuszka. I znowu robimy 3 oczka łańcuszka, tak? Znowu wracam się do, przepraszam, do tego pierwszego panelu. Patrzę, gdzie jest wolne oczko i to jest właśnie ważne, żebyście sobie szukali tych wolnych oczek. Jednocześnie staram się, żeby to oczko nie było zbytnio wyciągnięte. Zobaczcie, tu widać ewidentnie, że to oczko jest zaczepione, ciągnie się od niego łańcuszek, widać, że było wykorzystane, więc biorę to kolejne. W ogóle wykonuję to mniejszym szydełkiem po to, żeby wzór nie był taki rozwalony, można powiedzieć, zbytnio. Natomiast jeżeli uznacie, że Wam ten rękaw się za bardzo ściąga, możecie użyć większego szydełka, tego co robiliście wzór. Ja natomiast nawet jeśli mi się ten rękaw troszeczkę ściągnie, podejrzewam, że on może się jeszcze znowu po praniu wydłużyć, te oczka łańcuszka, więc wolę zrobić mniejsze. I znowu zahaczyłam w kolejnym oczko łańcuszka i znowu 3 oczka łańcuszka i znowu szukam tutaj kolejnego wolnego oczka, patrzę z tej strony, tutaj tu jest zajęte, więc zbijam się w kolejne, przekładam oczko ścisłe i w kolejnym znowu oczko ścisłe. Zaraz Wam to pokażę od góry i znowu 3 oczka łańcuszka i znowu wracam tutaj, zahaczam o pierwsze wolne oczko, robiąc oczko ścisłe. W kolejnym również robię oczko ścisłe i teraz 3 oczko łańcuszka. I znowu wracam się tutaj. Tutaj patrzę, gdzie jest oczko wolne, to dokładnie będzie to. Też lepiej się wbija mniejszym szydełkiem, ponieważ one się troszeczkę lubią zacisnąć, te oczka. Wbiłam się, zrobiłam oczko ścisłe i w następnym znowu oczko ścisłe. I znowu. Raz, 2, 3. Jeszcze raz pokazuję. I znowu tutaj.
pierwsze zahaczam o oczkiem ścisłym i w drugim znowu robię oczko ścisłe. Czyli zobaczcie, tak to będzie wyglądało, jak będziecie robić tak jak ja. Po prostu stworzy się nam taki wzorek, czyli na początku robiliśmy oczko ścisłe, 3 oczka łańcuszka, zahaczaliśmy o pierwsze oczko, później znowu robiliśmy oczko ścisłe, 3 oczka łańcuszka, zahaczamy o oczko, robiąc oczko ścisłe, kolejnym oczko ścisłe, 3 oczka łańcuszka, zahaczamy o oczko oczkiem ścisłym, w kolejnym też oczko ścisłe i cały czas tak powtarzamy. I właśnie od Was zależy, jakie długie chcecie mieć to połączenie, ile oczek zrobicie. Ja zrobiłam na 3, ponieważ nie muszę zbytnio rozszerzać już tego rękawa, ale może być też fajne rozszerzenie, całkiem takie wielkie, wyglądające właśnie jak sweter z pruty, co bardzo często pojawia się teraz w sklepach, takie poprute swetry. To bardzo przypomina taki popruty rękaw. Słuchajcie, tak trzeba dojść do momentu, w którym zaznaczyliście sobie. Wiadomo, że może się okazać, że wam tych oczek wyjdzie nie tak, jak żeście się wbili, nie ma to jakiegoś większego znaczenia. Po prostu liczba takich łańcuszków i takich tutaj no, łańcuszków, można powiedzieć, musi być dokładnie taka sama jak z tej strony, niezależnie jak skończycie. Dlatego trzeba patrzeć też na to, jak Wam tutaj wyszło i sprawdzać, ile tego jest. Tak jak widzicie u mnie używanie 3,5 cm szydełka wcale nie zmieniło jakoś szerokości tutaj napięcia tego rękawa, więc myślę, że będzie odpowiedni. I dzięki temu też uzyskujemy tutaj dodatkową szerokość o te 3 oczka łańcuszka, więc ten dekolt, tak jak Wam powiedziałam na początku, na pewno będzie się lepiej układał, ponieważ mamy dodatkową taką szerokość. Natomiast jeśli chodzi o wykończenie dekoltu, no to jeszcze się zastanowię. Dobrze, zrobię sobie ten rząd do końca i pokażę Wam, jak na końcu robię. Ok, przyrobiłam sobie mniej więcej do moich znaczników, natomiast ja oczywiście sugeruję się tym, żeby mieć tyle samo tutaj takich łańcuszków, więc jeszcze tutaj przed znacznikiem zahaczyłam sobie o 2 oczka i tutaj jeszcze wykonuję raz, 2, 3 oczka łańcuszka, zahaczam sobie tym razem w jedno oczko tutaj, czyli w to dokładnie, w którym mi wyszło. Jeśli Wam wyszło inaczej, oczywiście to nie ma znaczenia, jak zakończyć. Ja Wam pokazuję przykładowy pomysł na zakończenie. Czyli zobaczcie, w ostatnim oczku wbijam się tutaj jednym oczkiem, jeszcze raz robię raz, 2, 3, czyli już nie wbijam się w następne, tylko tu od razu i tutaj jeszcze raz wbijam się dosłownie w miejscu, gdzie miałam znacznik. Już sobie wypnę, bo przeszkadza mi trochę. Czyli tu było to. I tak naprawdę zobaczcie, to jest koniec. Po prostu w zależności od tego, gdzie chcecie, jak chcecie zakończyć, wszystko jedno. Można jeszcze tutaj dla wzmocnienia zrobić jedno oczko ścisłe. I tak dekolt będziemy sobie osobno jeszcze tutaj wykańczać. I w zasadzie to by było, słuchajcie, na tyle, jeśli chodzi o łączenie tych rękawów. Oczywiście trzeba sobie tutaj zrobić oczko ścisłe i zamknąć okrążenie. Tak będzie to wyglądać z 2 stron, czyli ramiona mamy tak naprawdę zszyte. Pamiętajcie, żeby po prostu była taka sama liczba tutaj tych oczek, tych łańcuszków mniej więcej, żeby się zgadzała też liczba oczek. Ok, teraz zajmiemy się zszyciem całej bluzeczki. Ok, ja już zszyłam sobie wszystkie tutaj części na rękawach, jak również zaczęłam sobie już zszywać boki. Tutaj na boku stosuję tylko metodę zwykłych oczek ścisłych i polecam zacząć od rękawa, dlatego że na rękawie mamy ładne tutaj oczka, więc wystarczy wbić się w pierwsze oczko z tej krawędzi i pierwsze oczko z tej krawędzi. Tutaj przygotować sobie pętelkę podstawową. Przeciągnąć pętelkę przez te 2 oczka i zrobić oczko ścisłe. Tutaj to zszywanie jest bardzo proste, aczkolwiek trzeba uważać, ponieważ ja na przykład mam tutaj wyciągnięte spore oczka, więc żeby zbytnio nie zmarszczyć robótki, trzeba sobie w miarę luźno zszywać. Czyli pobieram oczko z pierwszego panelu, z drugiego panelu, przeciągam pętelkę i robię oczko ścisłe. Zobaczcie, tutaj całe oczko, tutaj całe oczko i robię oczko ścisłe. Dokładnie taką samą metodą można było zszyć tutaj na ramionach, to co Wam mówiłam, natomiast teraz przyda się ta metoda do zszywania sobie tutaj tej części.
Oczywiście tutaj wzdłuż rękawa mamy ładne oczka, więc możemy sobie je zrobić oczkami tutaj zwykłymi. Natomiast warto patrzeć, żeby dokładnie się schodził rękaw w miejscu właśnie, gdzie mamy pachę, żeby się ładnie naciągnęło. I w dalszej części musimy sobie niestety powybierać już dowolne pętelki, które tutaj są. Aczkolwiek ja doradzam sobie również spiąć tutaj po całej długości tą krawędź, żeby Wam się po prostu nie zmarszczyła i nie krzywo się zszyła. Czyli po prostu w dowolnych miejscach przypiąć sobie nawet znaczniki równo, tak żeby się po prostu nam robótka nie zmarszczyła. Ok, dojdę sobie tutaj do tego momentu i pokażę Wam mniej więcej, jak to wygląda z tej strony. Ok, doszłam do momentu, gdzie mam już pachę. I tak naprawdę, jeśli Wam się ładnie rękaw równo ułożył, to powinniście wyjść tak, żeby mieć te oczka, które ja sobie wcześniej tutaj znaczyłam, wydzielając właśnie rękawa, mieć po jednym z jednej i z drugiej strony i wtedy mamy pewność, że rękaw jest zszyty równo. Natomiast w dalszej części oczywiście już nie ma oczek, więc tak jak wspominałam wcześniej, trzeba wybierać sobie pętelki zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, czy po prostu wbijać się tutaj w dowolne miejsca. W taki sposób, że pobieram sobie na przykład tutaj tą część, tutaj tą część i przekładam. I tak za każdym razem starać się oczywiście też nie robić zbyt ciasno, żeby się nie zmarszczyła robótka. I znowu raz z jednej, raz z drugiej, też w miarę luźno. Krótkami ścisłymi do samego końca. Ok, robimy sobie tak do samego końca i pokażę, co dalej. Ok, po zszyciu sweterka zajmiemy się ściągaczem na rękaw. Mój ściągacz jest taki najzwyklejszy z półsłupków nawijanych, reliefowych, raz przednich, raz tylnych. I teraz będziemy go robić dokładnie tak samo na rękawach, jak i na dole. Natomiast ja pokażę Wam tutaj dla przykładu na rękawie. Jeśli chodzi o ten rękaw, tak jak widzicie, ja musiałam go sobie zawęzić, ponieważ był szeroki. Dokładnie tak on wygląda, zanim obrębię go dookoła. A jest szeroki na dodatek, może gdzieniegdzie się właśnie dziwnie odkształcać. Dlatego ja postanowiłam, że sobie go właśnie w ten sposób obrębię. Jeśli chodzi o to obrębienie, to oczywiście zaczynamy w miejscu, gdzie mamy szef na pach, pod pachą, czyli w tym miejscu tutaj. I będę robiła sobie dookoła półsłupki nawijane. I teraz od ilości tych półsłupków nawijanych zależy Wasza właśnie szerokość tego rękawa. Ja zrobiłam sobie taką technikę, że tu, gdzie miałam w każdym rzędzie półsłupki, takie, dokładnie takie jak liczyłam te rzędy, to na każdy taki jeden półsłupek przypadał półsłupek z tej strony, czyli tu jeden, tu drugi, tu trzeci, tu czwarty, tu piąty, tu szósty. W taki sposób szłam. Czyli tak naprawdę zagęszczając po prostu ten wzór i tylko w miejscu, gdzie miałam tutaj ten łańcuszek, zrobiłam sobie tutaj 2 półsłupki, można nawet 3, tak żeby to ładnie wyglądało. Ważne, żeby liczba zgadzała się zarówno na jednej, jak i na drugim rękawie, czyli tak naprawdę musicie zastosować swoją technikę w zależności od tego, jak bardzo chcecie zawęzić, bo można zrobić to oczywiście gęściej, na przykład jeszcze pomiędzy tymi 2 półsłupkami gdzieś dawać tutaj jeszcze jeden. I już Wam pokazuję to na przykładzie, czyli robię sobie pętelkę podstawową. Zaczynam od miejsca, gdzie miałam tutaj szef, dokładnie w miejscu, gdzie jest szef, czyli pomiędzy półsłupkami, czyli tak naprawdę dokładam tutaj jeden półsłupek dodatkowy w miejscu, gdzie jest szef. Zahaczam sobie szydełko, oczywiście przekładam pętelkę, robię oczko ścisłe i jeszcze raz w tym samym miejscu robię sobie półsłupek nawijany, czyli narzut, wbijam się tutaj, przekładam i robię półsłupek. Ja w sumie mam 54 półsłupki, więc muszę mniej więcej nawet tyle samo zrobić i mniej więcej w podobny sposób się wbijać, jak wbijam się w pierwszym rękawie. Czyli tak, tu mam pierwszy półsłupek, dalej wyszukuję sobie, gdzie jest rząd z półsłupkami. Oj, zawsze mi się tutaj plącze ta nitka. I on jest pierwszy rzędem z półsłupkami, jest tutaj ten, czyli robię narzut i w dowolnym tutaj miejscu wbijam się i robię półsłupek. 2. Kolejny rząd jest tutaj, czyli tutaj 3.
I tak po kolei sprawdzam, gdzie jest mniej więcej półsłupek, żeby w tym miejscu zrobić kolejny półsłupek. Gdyby do każdego rzędu z półsłupkiem, dodaję jeden półsłupek tutaj. Dzięki temu rękaw się po prostu ładnie zaokrągli. W taki sposób. Wiem, że być może to nie widać, ale tak jak Wam pokazywałam, widzę, że tu mam po prostu ten rząd z półsłupkiem, więc tu dodaję półsłupek i znowu. Tu biegną półsłupki, więc blisko wbiniam się i robię półsłupek. Znowu. Tu są kolejne i znowu. Jeśli potrzebujecie dawać gęściej, można po prostu jeszcze pomiędzy na przykład dokładać półsłupek, ale ja muszę zrobić tak samo jak w pierwszym, więc robię dokładnie tak samo. I tu kolejny. Tu mi się niestety coś źle zabrało. Jeszcze raz. Tu i teraz ten. Ok. Dojdę tutaj do góry i zobaczcie, jestem dokładnie w tym miejscu, gdzie miałam tutaj ten łańcuszek z 3 oczkami i ja tutaj w tym miejscu zrobiłam sobie 2 półsłupki. Czyli raz i jeszcze raz dokładnie pod tym łańcuszkiem 2. I dalej już trzymałam się tej samej techniki, czyli po jednym półsłupku w rzędzie, gdzie są półsłupki. I w taki sposób dojdę dookoła, czyli do miejsca, gdzie zaczynałam i pokażę Wam, co dalej. Ok, przerobiłam sobie półsłupki dookoła, mam ich dokładnie tyle, ile w pierwszym rękawie. Jeszcze natomiast nie widać tego zawężenia, dopiero trzeba sobie zrobić więcej rzędów. I teraz tak, tu jest moje półsłupek początkowy, więc tutaj sobie połączę z tym oczkiem ścisłym. Natomiast w dalszych okrążeniach będę pracowała już dookoła, bez łączenia. Będę wykonywała półsłupki reliefowe, raz przednie, raz tylne. I od razu zaczynam od półsłupka, który jest tutaj, koło tego oczka, plus wezmę jeszcze to, ponieważ to było oczko do góry i tu było łączenie, więc po prostu obrębię to dookoła, żeby to ładnie wyglądało. Czyli nakładam sobie na szydełko, przekładam i robię raz i 2. Oczywiście zapomniałam powiedzieć, ale bardzo jest ważne, żeby ta liczba półsłupków nawijanych była liczbą parzystą. Potrzebujemy liczbę parzystą po to, aby wykonać właśnie taki ściek. Czyli tak, półsłupek to był przedni, teraz robimy z tyłu, czyli pobieram włóczkę, wbijam się od tyłu. Te też uwaga, ponieważ ja korzystam z półsłupków, a nie słupków, bo słupki są ładniejsze, gęstsze, ale trudniej tutaj się wbić na początku. Chodzi o to, żeby bić się tak, żeby zabrać cały półsłupek, a jednocześnie być pod wszystkimi tutaj tymi pętelkami. Zobaczcie, w taki sposób. Przekładam i od razu robię przez 3. Czyli narzut, znowu luźno wkładam szydełko w półsłupek, przeciągam i przez 3. Czyli wykonuję tak naprawdę półsłupki nawijane, reliefowe. Raz z przodu, raz z tyłu. Ten pierwszy rząd może być trudniejszy, ale za chwilę później będzie już łatwiej, gdy sobie go przygotujemy. Czyli tutaj tak samo jest taka trzecia pętelka, którą widzicie. Ja się wbijam tak, żeby był cały słupek i przerabiam sobie cały. I jeśli dobrze Wam dobraliście dobrą liczbę oczek, oczywiście powinniście skończyć półsłupkiem reliefowym nawijanym od tyłu. Tak, aby była kontynuacja wzoru. I tak cały czas sobie tutaj przerabiam. Raz z przodu, raz z tyłu. Dobrze, dojdę tutaj do tego momentu. Ok, jestem już prawie na końcu. Już widzę, że mam dobrze, ponieważ zostały mi 2 półsłupki, z czego tutaj ten jeden jest wbijany z przodu. I tutaj ten ostatni jest wbijany od tyłu, czyli wzór się zgadza. Natomiast teraz nie łączę okrążenia, tylko będę już pracować dookoła, ponieważ wzór wtedy ładnie wygląda, a jest to na tyle mały ściągacz, mała różnica wysokości, że nie ma potrzeby łączenia. Czyli po prostu zaraz po zrobieniu tego okrążenia od razu wbijam się tutaj w ten pierwszy słupek, który zaczynaliśmy i przerabiam sobie cały czas tak samo, czyli raz z przodu, raz z tyłu.
Czyli my cały czas pracujemy teraz dookoła, tej różnicy naprawdę nie będzie widać. Natomiast gdy już skończycie robić docelową wysokość tego ściągacza, to oczywiście ostatnie okrążenie jest takim okrążeniem wyrównującym, gdzie ostatnie oczko po prostu robimy sobie na przykład, to jeszcze oczywiście za chwilkę Wam pokażę. Natomiast teraz cały czas pracuję tak samo, czyli wbijam się raz z przodu i raz z tyłu. I oczywiście od Was zależy, ile sobie zrobicie takich okrążeń. Okrążenia łatwo liczyć tutaj, gdy sobie rozszerzycie, widać raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tutaj takie pętelki i tak samo trzeba sobie zrobić oczywiście drugi ściągacz. Dobra, dojdę do końca i pokażę Wam, jak zakończyć. Ok, jestem już na końcu, więc pokażę Wam tylko to zakończenie. Tu jest mój ostatni rząd. Natomiast można w taki sposób zakończyć, że jeszcze raz przerobić sobie ten pierwszy półsłupek, używając tylko półsłupka, czyli pierwszy słupek, taki półsłupek nawijany reliefowy. Przerabiam teraz tak samo, tylko bez narzutu, czyli pobieram w taki sposób, przekładam. Natomiast w kolejnym na przykład robię oczko ścisłe i w taki sposób zamykam okrążenie. Myślę, że bardzo mało widoczna różnica poziomu, więc spokojnie można tak robić. Wszystkie włóczki oczywiście trzeba sobie schować do środka. Dobrze, słuchajcie. Sweterek jeszcze oczywiście wymaga takiego samego ściągacza na dole. Natomiast tutaj będziemy robić bardzo podobnie ten ściągacz, z tym, że mamy tutaj oczka piękne łańcuszka, więc nie musimy się nie wbijać w dowolne miejsca, tylko właśnie w te tutaj oczka łańcuszka. Ja cały czas pracuję na szydełku 3,5 mm, ponieważ wtedy ładnie wychodzi ściągacz. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o tą bluzeczkę, o tą szerokość, ja obecnie mam ją troszeczkę za szeroką na dole. A wolę, jak jednak jest troszeczkę węższa, pomimo że ta bluzeczka była taka właśnie oversize, to jednak wolę, jak ten dół się ładnie zaokrągla, a nie tak mi luźno zwisa. To oczywiście wszystko zależy od tego, co lubicie i jak Wam jest ładnie, w czym jest Wam ładnie. Więc ja zdecydowałam, że tutaj będę zawężała sobie oczka. Na razie, oczywiście jest to metoda moja prób i błędów, ponieważ nie wiem, jak do końca wyjdzie, ale postanowiłam, że 3 oczka przerabiam normalnie jako półsłupki, a 4. i 5. przerabiam jako zmniejszenie. Dzięki temu na pewno uzyskam właśnie mniejszą szerokość, natomiast nie wiem, czy będzie to już docelowa. Natomiast ja Wam tylko pokażę, jak będę to robiła, a to jak ostatecznie wyjdzie, to pewnie powiem Wam później, ponieważ chcę tylko sobie na próbę taką technikę zastosować. Czyli zobaczcie, znowu wybieram sobie mniej więcej pętelkę, która na razie jest tutaj taka łączeniowa, po prostu żeby ładnie tutaj to wyglądało. Znowu przekładam sobie tutaj oczko łańcuszka. Natomiast w następnym oczku już tutaj robię sobie półsłupek. Te oczka są tutaj większe, duże, więc zdecydowanie na pewno się same jeszcze w sobie zagęszczą. Natomiast nie umiem na razie powiedzieć, jak to będzie wyglądało, więc próbuję w taki sposób, że robię 3 oczka jako półsłupki nawijane, a 4. tylko przeciągam włóczkę, wbijam się w 5., przeciągam i robię po prostu takie zawężenie, po to, żeby właśnie nie mieć takiej szerokości. I znowu raz, 2, 3, znowu narzut, tutaj tylko przeciągam, wbijam się do następnej, przerabiam jako 1. Ten tutaj taki duży, jego później nie będzie widać, bo jest przerobiony tutaj w tym miejscu jako półsłupek, a później będzie reliefem, więc on tak naprawdę się schowa. Czyli znowu raz, oj, nie półsłupek, tylko półsłupek nawijany, czyli tak. Raz, 2, 3, a 4. i 5. przerabiam jako zmniejszenie. Oczywiście robimy tak dookoła. Robię tak, jak mi wyjdzie, nie liczę, ile mam oczek, po prostu w ostatnim punkcie zobaczę, jak to wyszło i zadecyduję, jak to wyjdzie. Natomiast oczywiście też musi być tutaj liczba parzysta, więc trzeba sobie te oczka przeliczyć i sprawdzić, jak Wam to ostatecznie wyszło.
Ja sobie tutaj wepnę pierwsze oczko, tutaj zaznaczę, zrobię dookoła i jeszcze raz Wam pokażę. Ok, zrobiłam sobie wszystkie posługi dookoła. Akurat mi tak wyszło, że bardzo blisko mam zmniejszenie, ale daje mi to liczbę nieparzystą, chyba coś 145, więc to będzie za mało. Muszę mieć jeszcze jeden, więc po prostu zrobię sobie tutaj jeden półsłupek. Czyli robimy to bardzo spontanicznie, po prostu gdy jesteśmy blisko na krawędzi, liczymy ile mamy tych półsłupków, czy jest liczba parzysta, czy nie i czy ewentualnie trzeba dodać tutaj jeszcze jeden półsłupek. I w taki sposób sobie właśnie robię to ściągacz. Tutaj znowu początkowy słupek jeszcze sobie połączę, ale później już w okrążeniach pracuję tak samo, jak robiłam właśnie rękaw. Czyli w tym momencie mam przerobione tutaj, to był mój półsłupek, tu było moje łączenie, więc przerabiam sobie półsłupek nawijany reliefowy przedni, później reliefowy tylny i znowu przedni. Czyli zobaczcie, dokładnie taka sama technika. Jedyną rzeczą, którą tutaj może sprawiać trudność, jest dobranie sobie odpowiedniej liczby półsłupków do szerokości. I ja mam nadzieję, że ta będzie dobra, że nie będę musiała pruć, że się lekko właśnie zawęzi na dole ściągacz i że jednak tak pozostawię. Ok, przerobię sobie tyle samo prawdopodobnie okrążyć co tutaj i zaraz Wam powiem, co dalej. Ok, skończyłam robić ten ściągacz dolny i w zasadzie jestem z niego zadowolona. Zawęził mi robótkę na tyle, ile potrzebowałam i w tym momencie nawet tutaj na szerokość ściągacz mam około 46-47 cm, więc dla mnie jest odpowiedni. Oczywiście również wysokość ściągacza zależy od Was, jak chcecie mieć długi sweterek. Słuchajcie, sweterek jest w zasadzie prawie gotowy. Wygląda już naprawdę ładnie, wszystko jest ładnie zrobione, natomiast jeszcze mamy tutaj dekolt. Co prawda ten dekolt ma ładny łańcuszek i w zasadzie można by go zostawić, ale myślę, że są też opcje takie, że jeżeli macie na przykład bardzo szeroki i nie chcecie mieć takiego szerokiego, można również przerobić sobie ten ściągacz, tylko może być nawet troszeczkę mniejszy. Ja myślę, że nie będę robiła takiego ściągacza. Jedyne co zrobię, to sobie przerobię dookoła łańcuszek z oczek ścisłych z narzutem, bo on wtedy też będzie jeszcze tak ładnie wyglądał. Więc w tym celu ułożę sobie sweterek w dowolnym miejscu i może tu, gdzie nie mam jeszcze, o tutaj, tu, gdzie łączyłam sweterek z jednej strony, dołączę sobie włóczkę i pokażę Wam, jak sobie tutaj delikatnie obrębię. Ok, czyli robię sobie pętelkę podstawową, doczepiam włóczkę gdzieś z boku, najlepiej z tyłu panelu, chociaż te oba panele wyglądają dokładnie te samo. I na przykład wbiję się w pierwsze oczko tutaj, które mam widoczne z tej strony. Zaczepię sobie tutaj pętelkę i zrobię oczko ścisłe. I jeszcze raz w tym samym miejscu zrobię narzut, wbiję się jeszcze raz w to samo oczko i zrobię oczko ścisłe właśnie z narzutem w taki sposób i przełożę przez te dwie pętelki. To pierwsze oczko się ciężko przekłada, później już będzie lepiej. A zobaczcie, wepnę sobie tutaj znacznik i znowu narzut, bijam się jak gdyby w oczko, a nawet słuchajcie, nie w oczko, tylko pomiędzy. Myślę, że będzie też ładnie wyglądać, zobaczcie. Następnym oczkiem do przerobienia by było tutaj to, ale musiałabym uważać, żeby zostawiać tą trzecią pętelkę, więc żeby tak nie kombinować, po prostu będę się wbijała pod te wszystkie pętelki i przerabiała oczka ścisłe z narzutem, czyli tak naprawdę pomiędzy tymi półsłupkami. Dzięki temu ładnie dekolt jeszcze się zaokrągli i będzie miał ładniejsze wykończenie. Tutaj w taki sposób powstanie nam taki ładniejszy, równy łańcuszek. Czyli cały czas wbijam się pomiędzy, przekładam włóczkę i od razu przez dwie pętelki. Tu i tu. Akurat robię tylko takie delikatne wykończenie. A zawsze można sobie zrobić troszeczkę inne, jak Wam odpowiada. Zobaczcie. I dzięki temu mamy tutaj taki ładniejszy łańcuszek, który w zasadzie może być już takim końcowym łańcuszkiem, jeśli Wam to odpowiada. Ja jeszcze przejdę tutaj do tego momentu, gdzie mamy łączenie.
Zobaczcie, tu gdzie miałam łączenie na ramionach, mam oczywiście taką dodatkową pętelkę z łańcuszka, więc po prostu w dowolnych tutaj miejscach, tak żeby to ładnie wyglądało, można się jeszcze tutaj powbijać i przekładać oczka ścisłe. I tak naprawdę w tym miejscu można zrobić nawet 2 bądź 3. O, zobaczcie, robię tutaj w tym momencie trzecie. Dzięki temu będzie ładniej to wyglądało i następnie przejść dookoła. Czyli my tak naprawdę zyskujemy szerokość tutaj o te oczka i dzięki temu ładnie leży dekolt. Ok, słuchajcie, zrobię sobie tak dookoła i zaraz pokażę co dalej. Ok. I jestem już na początku, w miejscu gdzie byłam. Jeszcze oczywiście to samo muszę zrobić tutaj z tej strony, czyli sobie dołożyć oczka ścisłe z narzutem. Można nawet 3 zrobić, tak żeby tutaj było luźniej. Dobrze, i słuchajcie, ja na tym kończę. Zamykam okrążenie w miejscu, w którym tutaj zaczynałam, czyli łączę oczkiem ścisłym, odcinam sobie włóczkę i oczywiście robię tutaj oczko ścisłe. Takie dekolt sobie zostawiam, takie mi się podoba, delikatne, nie chcę już tutaj za bardzo dodawać niczego, więc jeśli Wam się podoba taki jak mój, to zróbcie tak jak ja, jeśli nie, no to kombinujcie. Ja jeszcze chciałam tylko jedną rzecz powiedzieć, ponieważ ja zawsze robię jeden sweter i nie robię kilka wersji ani prób, staram się nie robić zbyt dużej ilości takich samych swetrów. Natomiast ja zauważyłam, że po zszyciu ten sweter można zrobić taki fajny z marszczeniami, żeby właśnie on tak fajnie się tutaj układał z marszczeniami. Mój na razie ma takie lekkie troszeczkę zmarszczenie, ale prawdopodobnie może zniknąć to, gdy wypiorę, bo wtedy się wszystko naciągnie. Ale jeśli chcielibyście mieć takie właśnie zmarszczenie, to ja doradzam wbijać się tutaj, jak zaczepiacie oczko łańcuszka o jedno i później robicie drugie, to jeszcze raz trzecie. I wtedy na pewno będą tutaj te zmarszczenia, czyli jak gdyby o 3 oczka łańcuszka zaczepiamy, 3 robimy, czy zaczepiamy, czy robimy. Wydaje mi się, że to też jest fajna wersja. Żałuję, że nie padło na to wcześniej, ale obecnie, tak jak mój sweterek leży, może nie widać, ale na mnie jak leży, to on się tak tutaj leciutko fajnie podnosi do góry i ładnie to wygląda. I może fajnie wyglądać właśnie takie marszczenie celowe, czyli po prostu jak gdyby specjalnie ściągnięcie tego wzoru, żeby na górze była taka fala, żeby to ładnie wyglądało. Mam nadzieję, że ktoś sobie skorzysta. Przepraszam Was, że mówię to na końcu, ale taki wpadł mi pomysł, więc mam nadzieję, że mi wybaczycie. Dobra, mi zostało tylko poodcinać końcówki włóczek, schować wszystko i w zasadzie sweter gotowy, wypiorę go, no i zobaczę, czy znikną moje zmarszczenia. Także ja już Wam serdecznie dziękuję, dajcie znać w komentarzach, czy podoba Wam się sweterek, a mam nadzieję, że tak, bardzo ładny wzór, także serdecznie dziękuję i do zobaczenia, pa pa!